Drogi widzu, jeśli film Ci się spodoba, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka pod tym filmem oraz napisz komentarz. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim filmie omówiliśmy sobie historię województwa śląskiego. Był to ostatni odcinek z serii o historii województw Polski. Dzisiejszy film też będzie dotyczył historii, jednak jej zupełnie innego działu. Dziś omówimy sobie bowiem procesy norymberskie. Na koniec wstępu przedstawię zwycięski komentarz ostatniego tygodnia. Brzmi on następująco. Fajne, może teraz coś o I wojnie światowej. Autorem tego komentarza jest Matik z HD Mapping. A teraz przejdźmy do odcinka. W historii naszego świata było wiele procesów wyznaczających karę dla zbrodniarzy wojennych. W starożytności, średniowieczu oraz nowożytności były one zwane egzekucją, a we współczesności znane były pod nazwą sądu wojennego. We współczesności egzekucje były przeprowadzane przez sąd wojenny, ponieważ to sędziowie ustalali kary dla zbrodniarzy wojennych na podstawie zebranego w danej sprawie materiału dowodowego. Druga nazwa takiego postępowania to procesy. Wkrótce po pierwszych osądach sądzący zrozumieli, że kary śmierci nie można całkiem wyeliminować spośród możliwych kar, ponieważ niektóre zbrodnie przekraczały ludzkie pojęcie i postanowiono niektórych zbrodniarzy skazać na śmierć. Jedną z największych i ostatnich tak dużych egzekucji we współczesności były tak zwane procesy norymberskie. Osądzani tam ludzie byli wysoko postawionymi osobami w III Rzeszy Niemieckiej. W celu ich osądzenia zwołano specjalny Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Został on założony głównie z inicjatywy ZSRR, Wielkiej Brytanii, Francji oraz USA. Głównymi zarzutami wobec zbrodniarzy było działanie przeciw ludzkości oraz pokojowi na świecie, podżeganie i spowodowanie wojny oraz zbrodni wojennych. Osądzanych było prawie 200 osób, a dokładniej w stan oskarżenia postawionych było 185 osób z 12 następujących po sobie po kolei procesach. Było to 39 lekarzy, 56 członków SS i policji nazistowskiej, 42 przemysłowców oraz kierowników, 26 przywódców wojskowych i 22 ministrów i przedstawicieli NSDAP, czyli partii nazistowskiej. Spośród kilku tych grup można wyróżnić największych zbrodniarzy. Najbardziej owianym czarną sławą lekarzem był Karl Brandt. Z kolei najbardziej znanym ze swoich zbrodni był prawnik Joseph Altstotter. Kolejnym zbrodniarzem, wyróżniającym się swoją bezwzględnością, był Friedrich Flick, Karl Krauch czy Wilhelm List. Warto także wspomnieć o dwóch ciekawych przypadkach podczas procesu. Pierwszy dotyczy niemieckiego dowódcy wojsk powietrznych Hermanna Göringa, który chcąc uniknąć rozstrzelania w wyniku przegranej długiej walki w sądzie i wyroku, sam popełnił samobójstwo, połykając trującą substancję. Podejrzewa się, że do celi podał mu ją jeden ze strażników cel. Drugi przypadek, na który warto zwrócić swoją uwagę, to uniewinnienie osobistego fotografa Hitlera, Heinricha Hoffmanna, który podczas przesłuchania twierdził, że nic nie wie o eksterminacji innych narodów i o Holokauście. Po latach okazało się jednak, że kłamał i został niesłusznie uniewinniony. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Wkrótce na kanale pojawią się nowe filmy o ptakach i kosmosie. Przepraszam Was za tak długą przerwę, jednak przez długi czas YouTube nie reagował na moje próby przesłania nowego filmu. Gdyby tak nie było, film byłby kilka dobrych dni wcześniej. Więc pamiętajcie, że nigdy nie zapominam o Was. Tymczasem żegnam się z Wami, niech zdrowie Wam dopisuje i do następnego materiału. Cześć!